Wszystko rozpoczęło się w 2005 roku, kiedy postanowiliśmy rozpocząć własną produkcję, otworzyć własną firmę, ponieważ czuliśmy pewnego rodzaju niedosyt pracując w dużych koncernach międzynarodowych. Firma powstała w naszych głowach. Zarządzamy nią wspólnie, ja z moim mężem. Myślę, że z osobna by się to nie udało. Zaczęliśmy od samego początku od tworzyw sztucznych, aby wykorzystać własne predyspozycje, już doświadczenie pewnego rodzaju zawodowe. I to się udało, znaleźliśmy niszę, powstały pierwsze listwy transportowe podparapetowe. Na rynku polskim nie były one jeszcze powszechnie stosowane, dlatego że łatwiej było zastosować klin drewniany, uszczelnić to pianką i tak okno zamontować ostatecznie. W międzyczasie wzrosły ceny surowców, więc stwierdziliśmy, że musimy pozyskać tani surowiec do produkcji i tak się zaczęła historia z odzyskiem, z recyklingiem. W pewnym momencie okazało się, że to jest większa produkcja niż sama produkcja profili podparapetowych. Wyspecjalizowaliśmy się w tej dziedzinie. Cały czas są to tworzywa sztuczne, które w trakcie pandemii łagodnie przeprowadziły nas w kierunku doposażenia zakładów w nowe cykle produkcyjne, ale oparte o bardzo podobnej technologii, bo jest to produkcja oparta na ekstruzji w wyrobach ochrony indywidualnej. Walczymy o region jak Lwy, aby tutaj się działo. I maseczki to też po części pokazanie, że nie tylko w centrum są specjaliści na południu, ale również na Warmii i Mazurach można znaleźć zespół, firmę, która wytyczy sobie cel i go osiągnie. I naprawdę w krótkim czasie. Bez porządnej załogi, czyli bez zorientowania się na odpowiedni zespół, nie spełnimy żadnego z tych elementów. Więc ja bardzo jestem zadowolona z mojej załogi i jestem przekonana w 100%, że bez zaangażowania całej załogi nie udałoby się przejść tego procesu tak łagodnie. Na studiach myślę, że nikt nie lubi uczyć się o misji, o odpowiedzialności, o tym, jak trzeba postępować w biznesie. Natomiast dopiero jak się to zacznie robić, to okazuje się, że misja to podstawa i trzeba mieć jasno wytyczone kierunki. W naszym przypadku to jest na pewno zorientowanie na region, zorientowanie na jakość i na ekologię. Dajemy drugie życie odpadom, szczycimy się tym. Jest to czynny udział w ochronie środowiska poprzez ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Dzięki temu odpady są ponownie zagospodarowane, wtłoczone do produktów, które są takiej samej jakości, bo polichlorek winylu nawet po kilkukrotnym przetworzeniu nie traci swoich właściwości termoplastycznych czy budowlanych. Bo jeżeli powstają tworzywa sztuczne, to należy robić wszystko, aby te tworzywa sztuczne odzyskiwać. Biorąc pod uwagę nasze dziesiątki tysięcy ton już rocznie odzyskanego odpadu z tworzyw sztucznych, należy się cieszyć, że są takie firmy, które się w tym specjalizują. Jak widać gołym okiem, idziemy też w tereny zielone, czyli nasz przemysł, nasze tworzywa sztuczne to zero emisji i dodatkowo kwitnięcie drzew na wiosnę. Sadzenie drzew w naszej firmie to swego rodzaju tradycja świętowania sukcesów. Potrafimy wtedy posadzić jedno lub kilkadziesiąt drzew naraz. Spółka Europrofil jest na etapie małego przedsiębiorstwa. Zaczynaliśmy od mikro, było to 7 etatów łącznie z właścicielem. Zaczęliśmy od tworzyw sztucznych i cały czas tą naszą korzenną działalność kontynuujemy. W międzyczasie firma urosła, zatrudniamy obecnie około 200 pracowników. Jesteśmy nadal w statusie MŚP jako małe przedsiębiorstwo. I jest to na ten moment wystarczające, natomiast myślimy już o pewnego rodzaju grantach, które pozwalają firmom takim jak my przeskoczyć bardzo szybko i płynnie ze statusu małego do średniego przedsiębiorstwa. Wiemy, że to już jest ponad 250 osób. Na razie sobie tego nie wyobrażamy, ale pewnie przy naszej załodze jest to możliwe.